Witajcie telewizowego. To jest ten dzień. Dzisiaj wchodzimy na wulkan Bromo. No i Maryka ma taką sytuację, że mówi, że nie pospała nic. Ja też z pół godziny pospałem. A ty to 2 godziny przekimałeś. Nie, ja też cały czas czuwałem. Chrapałeś jak... No, a tu ja nie też, że komar to jeszcze... Ale też wyglądasz na wyspaną. Ja już przestawiłam się na tryb nocny. Więc my się zbieramy, bo mamy 15 minut do wyjazdu. Właśnie Maryka mnie uświadomiła, co powiedziałem. Telewizowego, witajcie. Dzień dobry. Witajcie telewizowego. Ale nie. No właśnie, no to zaczynamy jeszcze raz telewidzowie. Patrzcie w swoich pampalonach, gdzie strawi. Czy ciepło jest na dworze? Chciałem powiedzieć, że dzień dobry moi sąsiedzi, ale jest trochę za wcześnie. Marii, nie ma co się martwić o pogodę. Jest ciepło. Chciałeś rękawiczki? Nie będą potrzebne na pewno. Tak? No, ciepło jest. W sensie, no tak. No To to... 10 stopni. No tutaj w nocy jak wodę się napiłam, no to zimna jakby, trochę jak z lodówki ją wyciągnął. No. No. Jaćka przeszukała pół pokoju, gdzie są jej buty, aferka już lekka. No i zostawiła na zewnątrz. Mokre? No takie no nieprzyjemne, nie? Zimne, chłodne. No mgła była spora wczoraj, jak patrzyłem w nocy. A jeszcze mówię, Marcin mówi, wczoraj wystaw skarpetki na zewnątrz, żeby się przewietrzyły. To Maryka buty wystawiła. Ja mówię, nie, bo będą mokre i zimne, rano się tego nie będzie dało założyć. A buty zostawiłam. A ty co tu powiesiłaś? Skarpetki, żeby wyschły, ale tu tak zimno, że tu nic... I taka wilgotność, że ani nic nie schnie, ani nic ciepłe nie jest. Po doświadczeniach z Filipinami powiesiliśmy jedzenie tutaj. Na takim haczyku, żeby mrówki nie wlazły, bo wczoraj kupiliśmy więcej, żeby mieć na śniadanie, ale mrówek tutaj nie widziałem jeszcze. Za to komar latał w nocy. Właśnie podjechał nasz jeep. Gotowy? Ja gotowy. Mamy nasze jedzenie, zaraz zjemy w samochodzie. Jest pan. Good morning! Marcin teraz liczy miliony. 20. Mamy. Mamy milion? Mamy. Płacimy 1 000 000 za naszą wyprawę. Siadamy z przodu, będą lepsze widoki. Jest taka kanapa dla 2 osób. O, jak w prawdziwym jeepie. Jeszcze nie ruszyliśmy, Maryka wzięła się za śniadanie. Ja to muszę rano zjeść. Mamy ryż na Sigorang. A co to jest? Nie wiem. Kurczak może, bo ja poprosiłem z kurczakiem, ale kurczak miał być w środku. No Pokaż, co to jest. No kurczak. Kurczak? Mhm. Jak to wygląda jak żeberko. Nie wiem. Ale numer. Ruszyliśmy, jedziemy z właścicielem tego domu, u którego śpimy. Wczoraj nas namówił na tą wyprawę. Tutaj jest jakiś checkpoint, sprawdzają coś. Pan powiedział, gdzie jedziemy. Mi się wydaje, że powiedział w takie miejsce, że nie musimy płacić, bo wcześniej słyszeliśmy, że byśmy musieli płacić 70 000, jakbyśmy jechali skuterem. Tutaj mamy wjazd już do Parku Narodowego Bromo. I ciekawe, czy będziemy musieli kupić bilety? Jeszcze nie. Jakieś informacje widać, ale tutaj słabo.
Korek się zrobił, ale ruszamy już dalej. Sporo ludzi tutaj miejscowych, sporo też Chińczyków. Oczywiście coś sprzedają do przekąszenia, do napicia się. Dojechaliśmy już na punkt widokowy, ale zobaczcie, jak nasz kierowca zaparkował. W taki sposób, bo nie było miejsca. Jest tyle jeepów, ale się jakoś przeciskają. Jeden za drugim. Po jednej i po drugiej stronie już jeepy zaparkowane. My tutaj poubierani, trochę zimno, a zobaczcie kolega. W Japonkach jedzie. Tu są takie miejsca jak schroniska. Można się napić ciepłej herbaty, kawy i coś zjeść. Mamy jeszcze trochę czasu do wschodu słońca, więc weźmiemy sobie kawę i herbatę i siądziemy. Tutaj mamy wolne miejsca. Mari, kawa? Pobudkę? Herbatę. To ja biorę kawę. Mari siedzi przy palenisku. Ogrzewa się. Dzień dobry. Pan tutaj nam powiedział, że pracuje dla Itaki. 3 razy w miesiącu Polska wysyła ludzi na Japę, tutaj na ten wulkan i później na Bali. No i on tutaj się opiekuje nimi na Jawie. Dlatego zna trochę polski. Dlatego tak, mówi, że ma sporo gości z Polski. Wczoraj miał, dzisiaj ma Chińczyków, a jutro będzie miał znowu Polaków. Jest już nasza herbata, kawa, ale zobaczcie, kawa to taka zwykła kawucha, nierozpuszczalna. Marcin wyhaczył tutaj ścianę ze zlepkami. No i ściana chwały. zawiśnie i nasza. No zobaczymy, czy będzie się trzymała. No właśnie. Zobaczmy. Porządny klej, będzie się trzymała. Jest, jak Zbysiu zrobi. Super. Jesteśmy. Jak będziecie, to skanujcie. Wypiliśmy już kawę i herbatę, teraz będziemy powoli wchodzić na punkt widokowy. Przy wejściu na ten punkt widokowy wynajmują kurtki, czapki. 20 000 wynajęcie takiej kurtki. Wchodzimy powoli na górę. Takie schodki są, jakieś kołki tylko i ziemia. Nie jest to jakoś mega przygotowane. Podejrzewam, że jak tu deszcz pada, to wszystko płynie. Doszliśmy już na punkt widokowy i powoli słońce wstaje. Zobaczcie, już widać kolory pomarańczowe. Tam na dole jest miasto. A tam po drugiej stronie, jeszcze nie, ale po drugiej stronie będzie widać wulkan Bromo. Gdzieś tam. Jeszcze jest za ciemno. Po 10 minutach zrobiło się już troszeczkę jaśniej. Widzicie te chmury na dole? I tam już w oddali widać Bromo. I ten dym na środku, co jest, no to właśnie para z tego wulkanu. Chyba najpiękniejsze miejsce, w jakim łapałeś drona. Było piękniejsze miejsce? Jest. 2 minuty zostały, mu już piszczał. Ale ujęcia? No mam nadzieję, że dobre. Jeszcze nie było tak jasno do końca. Zresztą wy już widzicie to na filmie. My jeszcze nie wiemy. Koniec tych nagrywek, koniec tego oglądania. Słońce już wstało. Zobaczcie, zresztą widno jest. My już wracamy na górę, bo zeszliśmy trochę niżej. Zaczęliśmy naszą przygodę tam na górze. A tak schodziliśmy, zdjęcie, jedno, drugie, film. Później wystartowałem dronem, jak już słońce wstało. Jesteśmy już na szczycie tego punktu widokowego. Ostatnie spojrzenie na Bromo z tej strony. I idziemy. O, Mari jeszcze zdjęcia robi.
Naprawdę jest piękny widok. Spójrzcie teraz tam na dół, jak to oświetla. Ta mgła powoli wstaje, podnosi się z tej wioski. Oj. Pięknie. Jedno z lepszych miejsc. Ładnie to wygląda. W tej podróży, oprócz Nepalu. Tak. I zobaczcie na ten wulkan. Pierwszy raz widzę taki wulkan, ten na środku, co jest ten niżej, ten mały, który wygląda jak taki wulkan z bajek. Bo niektóre widziałem, to były jakieś takie krzywe, coś tam, a te są takie idealne. Tak na oko, żeby nie wymyślać, no to 90% to Chińczyki. Sporo ich tutaj przyjeżdża, sporo pieniędzy zostawiają, bo oni tutaj jak przyjeżdżają, no to na bogato. Ale też sporo z Indonezji ludzi. Tak, też jest trochę miejscowych. Spotkaliśmy parę Francuzów, nawet nie, 3 pary. Francuskie. Jedną parę z Polski można tutaj spotkać. Dobra, my idziemy i jedziemy na inną atrakcję. Schodzimy, ale z tej strony też piękne widoki. Na drugą stronę. Chodziliśmy, to nic nie było widać. No, ale zobaczcie, spoko droga w sumie. Utwardzona. No na pewno jak popada, no to Tak. to będzie gorzej, znaczy jest gorzej. Widzieliśmy kilka osób w klapeczkach. Jesteśmy już na dole i ta wioska teraz wygląda zupełnie inaczej, bo cokolwiek widać, bo wcześniej to nic nie było widać. Oczywiście tutaj sprzedają suweniry. Nasz kierowca już czekał na nas na dole. Hello. Kolega nie mógł lepiej zaparkować od razu przy wyjściu. A ty tak ja. Marika za kierownicą chciała wsiadać. W Indonezji jak w Anglii. Po lewej stronie się jeździ. Nasz kierowca powiedział nam, że teraz jedziemy na następny punkt widokowy. No i jak widać tutaj nadal sporo jeepów. Też nam powiedział, że tutaj tych jeepów w tym rejonie jest około 3000. No wiadomo, nie wszystkie wjeżdżają codziennie, ale mówi, że jest około 3000 tych jeepów. Wszystko przez to, że tutaj naprawdę bardzo dużo Chińczyków przyjeżdża. Marika dotykała tych drzew, co były tam, się łapała jak wchodziła i zobaczcie, jakie ma ręce. One były albo wypalane, albo tam jakiś pożar był. To wszystko czarne jest. Hello girls! Hello! How are you? I'm fine. Love you too. I love you too! O, chłopaki, chyba ciężka noc była. Hello! Tutaj widać jakiś piknik sobie zrobili. A, to nie piknik, sprzedają dziewczyny. Taki sklepik. Po drodze zatrzymaliśmy się na kolejny punkt widokowy. Z drugiej strony widzimy te same wulkany. O, ale to pięknie wygląda. Patrz w dół. Tam na dole te malutkie kropki to widać jeepy. No i my też tam zjeżdżamy. Dojechaliśmy, już jesteśmy u podnóża wulkanów. Tutaj jest jeden i za nim jest ten Bromo, do którego będziemy jechać, ale to zaraz, najpierw tutaj porobimy sobie zdjęcia. A te drogi pomiędzy tymi zielonymi plackami, powiedzmy, że trawa tu jest, to tak z góry wyglądało, jakby to była rzeka, a to po prostu taki czarny piasek. Teraz zrobimy sesję zdjęciową na jeepie. To takie popularne właśnie, tutaj wszyscy przyjeżdżają, robią sobie zdjęcia. Yes? Mari, wygnij się ładnie na tym samochodzie, to twoja przyszłość zależy. Może ktoś dostrzeże twoje zdjęcia. Nie sądzę. Mamy tutaj fotografa od razu. Jakie ładne. Ładne zdjęcia? Bardzo ładne.
sesja zdjęciowa zrobiona, polatane troszeczkę. No i zaraz jedziemy na kolejny punkt widokowy. Dojechaliśmy już na miejsce i jest taka opcja, że można sobie wynająć konia za 50 zł. Za 200 000 rupii można wjechać tam na górę. Już wam pokazuję. Tam na środku jest wejście do krateru. I tam można wjechać właśnie za 50 zł. Wiadomo, o co chodzi z tymi koniami. No, nie fajnie, jeszcze farbują im grzywy. Oczy chyba też mają jakieś zmienione. No wiadomo, ludzie są... taki, naprawdę, żeby ładnie wyglądał, taki zrobiony pod zdjęcia. Pod turystę. Pod turystę nie fajnie to wygląda. Wiadomo, że są leniwi i będą korzystać z tego i korzystają, ale są też ludzie, którzy na przykład nie mogą wejść. Bo są ludzie upośledzeni, są ludzie, którzy mają jakieś kalectwo. No fajna opcja, ale nie dla nas. No nie dla nas, oczywiście, że nie dla nas. Dobrze, że jest taka opcja i kto może niech wchodzi nogami, a kto nie, no to wiadomo, może skorzystać. My teraz ruszamy tam na górę, gdzie widzicie takie wejście na środku. Mamy tam ponoć 3 km. Jak jest turysta, to jest i biznes. Tutaj chłopaki przyjeżdżają na takich skuterach, mają kawę, herbatę sprzedają. Można się napić. My teraz nie będziemy pić, będziemy pić jak wrócimy. I tutaj też jakieś przekąski robią lokalne. Sporo ludzi wynajmuje sobie konie tutaj i to tylko po zdjęcia. No też widziałem teraz, o, tam dwójka Chińczyków jedzie. Kopci się z tego wulkanu, jakbym rosół gotował. Jest 7:10, sprawdzimy, ile nam zajmie wejście tam na samą górę. No ten chłopak to się nie zmęczył dzisiaj. A ten konik to już odmawia posłuszeństwa. Właściciel to musi go ciągnąć, bo nie chce iść normalnie. Ja to myślałem, że to naprawdę jest bardzo mało popularne, jazdy na tych koniach. To chyba w Europie jest tak napiętnowane, że ludzie to bardzo rzadko używają. A tutaj Chińczycy biorą, nie patrzą. Jesteśmy coraz bliżej tego wulkanu. Coraz lepiej to wygląda. Koń się skupciał. Teraz może iść dalej. Ładnie poszedł. Odklejeni trochę ci Chińczycy. Powoli kończy się płaski teren. Tutaj jest taka wioska zrobiona. Może nie wioska, ale miejsce, gdzie można się napić kawę, zjeść coś, wodę kupić, jakąś przekąskę. Maybe later. No właśnie. Proponują kawę. No i będziemy już powoli wchodzić tam na tą górę. Tak wyglądają toalety tutaj i trzeba zapłacić było temu panu 5000, czyli złoty 30. A ja już nie mogę wytrzymać. Lecę do Marcina i lecimy w końcu na górę, bo idziemy i dojść nie możemy. Jest Jadzia. Zgubiła się. Tutaj. Za tymi sklepikami już nie ma wjazdu dla skuterów ani za żadnych samochodów. I też kończy się ta prosta droga. Teraz będziemy powoli się wspinać do góry. Fajnie to wygląda, takie kaniony, pewnie przez wodę wypłukane. Ktoś tutaj twarze porobił. Ale to zaczyna fajnie wyglądać. Fajna droga, przez taką dziurę się idzie. Marii, to będzie wielki test. Jak wejdę na górę, to będę wiedział, czy forma jest taka sama jak w Nepalu. Jak będzie gorzej, to tutaj stawiam swoje przyrzeczenie, że muszę ją odbudować. Jak chcesz to zrobić? Mniej piwa, więcej ruchu, mniej leżenia. Chyba tyle. Tutaj są dwie drogi, jedna niżej dla koni, a tutaj bardziej taka utwardzona dla nas. Jak Jadzia? Jest forma u ciebie? Pół na pół. Też by trzeba było coś odstawić. Chipsy. O, to zdecydowanie. Zresztą mamy nawet ze sobą. Małe Bobo też wchodzi na górę. Teren robi się coraz bardziej surowy. Tutaj już nic nie rośnie, tam na dole to jeszcze jakaś trawa. Powoli dochodzimy do tych schodów. Tutaj jest parking dla koni. Jest tyle koni, że trzeba się przyciskać pomiędzy nimi. Lepiej za blisko nie podchodzić, bo te konie to wściekłe trochę. Widać niektóre mają dość. Gdzie jest Maria? Ciężko tu przejść. Ciebie też przez chwilę szukałam. Weszliśmy już tutaj na górę i mamy jakiś sklepik. Też można coś zjeść, jakieś zupki, napoje. No i zostaną nam tylko te schody. Jesteśmy już pod tymi schodami. No i powiem wam, że z daleka one wyglądały na dłuższe. A to będzie po prostu 4 minuty, obstawiam.
Gdybym nie znał swojej formy, to bym powiedział 6, ale jestem pewny, że to będzie 4. No i pięknie, 2 pasy zrobione. Lewą stroną się wchodzi, z tamtej strony się schodzi. Jestem mega ciekawy tego widoku. Czekałem na tą chwilę kilka lat. Już od kilku lat chciałem tutaj być. I zaraz to zobaczymy wspólnie. Niech mnie tylko tutaj przepuszczą. Już go słyszę. Nie wiem, czy wy słyszycie. O matko. Ale pięknie. Słyszycie ten dźwięk? Bromo w całej okazałości. Jadzia jeszcze nie widziała, teraz zobaczymy reakcję Jadzi. Nie zaglądaj jeszcze. Jadzia się schowała. Ciężko tu przejść taki ruch. Tutaj Jadzia z dołu możesz zobaczyć. Nieźle, co? A jaki dźwięk? W prawą stronę można przejść tylko 50 metrów koło krateru, a w lewą aż 400. No i właśnie tam idziemy. Nie można i tak wchodzić. Czyli moja teoria o odklejeniu trochę Chińczyków się sprawdza. Ta ziemia cały czas się obsuwa, no ale czego nie robi się na zdjęcia, dla zdjęcia. Nie no, ja na to nie mogę patrzeć. Ojej, tym bardziej, że widzicie, tu jest obsunięte wszystko. To lekko puknąć i to się sypie. Latałem trochę dronem, tam widzicie ludzi, tam wchodziliśmy. Pokonaliśmy już ten cały odcinek. Tu na środku cały czas się paruje. My idziemy jeszcze tam na kawałek dalej. Podobno można dojść aż tam na górę, jakbyś się nie Właśnie. boi. Przed chwilą tam chłopak wszedł, powiedział, że no spoko, ale dla własnego bezpieczeństwa można tylko 400 metrów tutaj przejść i właściwie nie wiem, czy ich nie przeszliśmy już. Tak. No a cały czas unosi się ten specyficzny zapach siarki. Dosyć wrażliwy już dla nosa się robi. Schodzimy już w dół, zrobiło się zimno i wiecznie, a my musimy jeszcze do domu dojechać 40 km dzisiaj skuterem. Oby się nie rozpadało, bo wczoraj też w poranek był ładny, a później po południu ulewa i to niezła ulewa. No właśnie, schodzimy w dół. My już jesteśmy tutaj przy parkingu koni. Zaczepiają nas, żebyśmy wzięli konia i żebyśmy sobie tam dojechali. Jak wchodziliśmy, zajęło nam to 40 minut. Jak tam po schodach wchodziłem, to nie było 4, a było 5 minut, więc też nie jest źle. No i teraz myślę, że będzie dużo szybciej, bo jest cały czas z górki i później znowu prosta droga. Zwróćcie uwagę, że jak wchodziliśmy, to było mnóstwo tutaj ludzi. Gdzie jest Maja? A teraz zostało tutaj...
garstka. Także jest 9:30. Warto o tej godzinie przyjść moim zdaniem, więcej czasu spędzić tam w innym miejscu, na przykład na wschodzie słońca, zjeść na spokojnie śniadanie, wypić herbatę, kawę i tu przyjść, jak właśnie nie będzie już ludzi o tej godzinie. Lepiej, bo tak to jest dużo ludzi, a tak już koło 9 no to naprawdę spokojnie i lepiej zdjęcia robić, nawet dronem jak ktoś lata, no to lepiej o 9. Choć to różnie, zależy jak też traficie na pogodę. Rano było lepiej na przykład niż teraz jest o wiele więcej chmur i już te widoki też nie są takie. Zejście przypomina to trochę jak w Gwatemali, choć nie jest aż tak stromo, to mimo wszystko lepiej robić takie kółeczka przy zejściu. No i mieć trochę też przy tym frajdy. Szukamy kawy, ale to pani nie ma czarnej kawy, którą chce Marcin. Ale pan powiedział, że zaprowadzi nas gdzieś tutaj. Polecaj. Pogoda, jak widzicie, coraz gorsza. Coraz bardziej wieje. No, bardzo dobrze. Nie jego biznes, tu nie ma tego, ale zrobi. Marii, chcesz kawę? Nie, dziękuję. Tea? Tak. One tea. My już jesteśmy w jeepie. Za 2 kawy zapłaciłem 2,50? Niecałe. Marika ma cappuccino, ja mam tą zwykłą i schodziliśmy 25 minut, tak? Tak. Także wejście trochę dłużej, zejście szybciej, wiadomo. Jeszcze tam sobie rozmawialiśmy, więc 20 minut myślę, że byśmy się wyrobili, jakbyśmy normalnie szli. No. My już kończymy naszą wulkaniczną przygodę. Teraz wracamy do naszego hotelu. Ja to bym się jeszcze tam zrzemnął przed wyjazdem z godzinkę. No ja nie wiem, ja tak nie lisnęłam chyba z tej adrenaliny, cały czas sobie wyobrażałam, jak to będzie na tym wulkanie, czy on nie wybuchnie. I ze stresu nie mogłam spać. No. W 2004 roku, jak była erupcja, to 2 osoby zginęły. Po 8 godzinach naszego tripa wróciliśmy już do domu. Trochę zmęczeni, ale zadowoleni, bo naprawdę pięknie było warto. Ja bym to mógł powtórzyć za rok. Ja też. Bardzo polecamy pana, także tam możemy wam dać namiar, zostajemy w kontakcie z panem, naprawdę sympatyczny, robi świetne zdjęcia, filmy, także no 2 w 1. I my jeszcze pytaliśmy taką parę na trasie, ile oni zapłacili? Oni zapłacili 100% więcej niż my. Dokładnie 100%. No. Także naprawdę możemy go wam z całego serca polecić i mówi tak samo całkiem nieźle po angielsku. Także tak. Da się z nim dogadać.